Spotkanie prezydenta Trumpa i prezydenta Zełenskiego w gabinecie owalnym. Gry i podgry prezydenta Trumpa. Jak w klasycznym dylemacie więźnia, wprawdzie najlepsze rozwiązanie dla obu stron, bo tak, mamy tu interesy obu stron, to pełna współpraca, która może doprowadziłaby do wypchnięcia Putina z Ukrainy, dzięki czemu Trump zrealizowałby swoją obietnicę wyborczą i okazał się skuteczny. Ale wie już z doświadczenia, że do Ukrainy Zełenskiego nie można mieć zaufania. Jest niewdzięczna i bardziej zorientowana na administrację Bidena. Trump też pamięta, że mimo jego próśb Ukraina nie przeprowadziła śledztwa w sprawie malwersacji finansowych na wielką skalę Huntera Bidena, syna prezydenta Bidena, zresztą ułaskawionego ostatnio przez ojca. Prezydent Trump nie lubi więc Zełenskiego i nie ma do niego zaufania. Pozostaje więc zrobienie kroku w tył i poszukanie równowagi nasza. Taką sytuacją, równowagą nasza, jest umowa ramowa dotycząca przekazania dostępu do złóż metali rzadkich. Ameryka życzy sobie dostępu do minerałów ziem rzadkich, a Ukraina nie ma wyjścia. Wprawdzie wiedziona na fali europejskiego uwielbienia nie tyle prosi o, co żąda dalszego wsparcia militarnego i może nie tyle powstrzymania, co wycofania i kapitulacji Putina, ale na stole jest jedna oferta – równowaga nasza. Trump w istocie proponuje, co zapewne wynegocjował już z Putinem, nie tyle wycofanie, co powstrzymanie Putina. Może też wydaje się prawdopodobne, ale nie ma na to żadnego potwierdzenia, jakiegoś udziału Rosji w dostępie do tych zasobów ziem rzadkich. Wszystko tak naprawdę i przede wszystkim, żeby utrzymać Putina raczej zorientowanego na zachód, a nie na wschód, Chiny. Bo razem, Rosja i Chiny razem, mogą stanowić niebezpieczną siłę gospodarczą nawet dla USA. W każdym razie tak to widzi prezydent Trump. Całe życie był biznesmenem, rozumie przede wszystkim konkurencję, a nie współpracę na rynku jako pierwszą. A wbrew temu jego przekonaniu już Adam Smith pisał najpierw o współpracy, a na drugim miejscu konkurencji dopiero. To podstawowy błąd administracji Trumpa, że widzi w Chinach gospodarcze zagrożenie hegemonii Chin, a nie szansę na owocną współpracę dla obu stron. Na tym tle oczywiście nie ma mowy o Ukrainie w strukturach NATO. To zapewne był warunek wycofania Rosji z Syrii, o czym był już film. W każdym razie Trump ma jedną ofertę dla Ukrainy. Zełenski niesiony na rękach przez w porównaniu z USA nic nieznaczących polityków Unii Europejskiej jak niejaki Antonio Costa na przykład, portugalski socjalista, były premier i przewodniczący Rady Europejskiej obecnie. Alternatywą dla realpolitik Trumpa są wspierające Ukrainę tweety. Zełenski nauczył się żądać, ale u prezydenta Trumpa to nie zadziałało. To nie działa. Ameryka Trumpa jest nastawiona na realpolityk i otwartą grę interesów. Przez to na realne i skuteczne działania. Jak zauważył wiceprezydent J.D. Vance, hołubiona przez Bidena i Europę Ukraina i tak powoli przegrywa. Tak, bo alternatywą dla dealu z Trumpem jest status quo, czyli co? Powolne dalsze wyniszczanie ludzi i posuwanie się powoli dalej Rosji. Mordercza wojna krocząca jest alternatywą dla porozumienia, zawieszenia broni i oddania dostępu do minerałów ziem rzadkich. Nie ma innej możliwości dla Ukrainy. Nie ma alternatywy dla zaangażowania USA. Zełenski tego nie wie? Pewnie wie. Zaszarżował i przeholował. Ale uwaga, wbrew pozorom, wojna, Ukraina nie gra tu pierwszych skrzypiec. Jak już sobie powiedzieliśmy, gra toczy się między USA a Chinami. Tak to widzi przynajmniej Trump. Tu jest zasadnicza dla prezydenta Trumpa rywalizacja, konkurencja. I w tej potyczce o hegemonię światową, hegemonię gospodarczą, która dyktuje warunki pozostałym uczestnikom rynku światowego, w tym konkurencyjnym światowym rynku z dwiema potęgami, Stanami Zjednoczonymi i Chinami, języczkiem uwagi jest Rosja. Pod grą Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem jest podgra z Rosją.
Trump potrzebuje Putina, bo jeżeli ten zwróci się na wschód, to razem z Chinami byłaby to potęga największa. Rola USA byłaby tu drugorzędna w gospodarce światowej. To byłaby sytuacja nie do przyjęcia dla prezydenta Trumpa. Dlatego prezydent Trump potrzebuje wbrew pozorom Putina odwróconego w kierunku na zachód, nie na wschód. Trump chce robić interesy z Rosją. Rola, sytuacja, możliwości Ukrainy są tu określone z góry. Zełenski w tym układzie nie ma pola manewru, pola do negocjacji. Podpisuje umowę z USA dotyczącą metali ziem rzadkich albo nie. Choć na marginesie dodajmy, że niektórzy w ogóle kwestionują posiadanie tych zasobów. Ale może Trumpowi chodzi o dotarcie do dokumentów kompromitujących Huntera Bidena, który robił tam jakieś brudne interesy. Właśnie na polu, na rynku wydobywczym, eksploatacji złóż ropy i gazu na Ukrainie. Może też o te złoża chodzi, a metale ziem rzadkich to jakaś zasłona dymna. Pamiętajmy tu też o amerykańskiej zresztą teorii, i też nagradzanej Noblem, teorii wyboru publicznego, że również politycy rządzący realizują przede wszystkim własne interesy i rozwiązują osobiste kwestie, w tym żale i zniewagi. W każdym razie w podgrze Trumpa z Zełenskim jest jedna równowaga nasza, z której ani racjonalnie myślący Zełenski nie może, ani Trump nie chce wycofać się. Indywidualnie się wycofać, bo alternatywa, w szczególności dla Ukrainy, może być tylko gorsza. Może dla Zełenskiego jednak rozejm, który może prowadzić do wyborów, nie jest osobiście najlepszym rozwiązaniem. W każdym razie to porozumienie, rozejm, zaangażowanie gospodarcze pod flagą amerykańską nie ma opcji dla Ukrainy. I co z tego może wynikać dla nas, dla Polski? Si vis pacem para bellum. Był już o tym film pod tytułem W co gra Rosja w świetle teorii gier. To była ekonomia w jednej lekcji, o ekonomii, o podatkach i o teorii gier. Dziękuję za wspieranie kanału. That was with a guy named Biden who was not a smart person. That was with Obama. It was your president. Excuse me.